Treści prezentowane w tym filmie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Witam, tutaj Marek. To już jest mój trzeci film z cyklu Sekrety Ichimoku. Dzisiejszym tematem będą fazy przemiany trendu. Temat podzieliłem na dwa filmy, czyli na część pierwszą, którą dzisiaj przedstawię, będzie dotyczyła, jak identyfikować te fazy przemiany trendu za pomocą linii Ichimoku, a w kolejnym filmie przedstawię, jak określić stopień transformacji trendu za pomocą sygnałów Ichimoku. Bardzo dziękuję Wam za pozytywne komentarze do moich poprzednich filmów. Zachęcam do polubienia również tego filmu, jak i subskrybowania mojego kanału. Dzisiejszy film składa się będzie z trzech części. W pierwszej części przedstawię Wam fazy przemiany trendu i krótko omówię. W drugiej części pokażę, jak identyfikować te fazy za pomocą linii Ichimoku, oraz w trzeciej części, części praktycznej, pokażę Wam, jak wykorzystać tą dzisiejszą wiedzę do otwierania i zamykania pozycji. Na ekranie widzimy przebieg ceny w danym okresie. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to możemy wyróżnić tutaj okresy, w których cena wzrastała. Patrzymy tutaj po wyższych szczytach i wyższych dołkach, oraz okresy, w których cena spadała, co charakteryzuje się niższymi dołkami i niższymi szczytami. Jak widać, są też okresy, których trudno zidentyfikować, w jakim kierunku porusza się cena. Te okresy będziemy nazywać konsolidacjami. Konsolidacje pojawiają się w trakcie trendów rynkowych lub przed rozpoczęciem nowego trendu. Tak jak tutaj widać, że konsolidacja może być w trakcie trendu wzrostowego, ale też może być zapowiedzią odwrócenia się trendu. Tak jak mówiłem, wszystkie konsolidacje reprezentują okres, w których rynki pauzują. Tam, gdzie pojawia się niezdecydowanie co do następnego ruchu cenowego oraz gdzie traderzy pozycjonują się do następnego ruchu. Okresy konsolidacji są również niezbędne do akumulacji i dystrybucji, ponieważ tak zwani duzi gracze wykorzystują je do budowania swoich pozycji. Postarajmy się teraz przedstawić ten wykres w formie prostego schematu. Więc mamy okres wzrostów, mamy fazę czy okres spadków, no i mamy fazę konsolidacji. Jest to bardzo uproszczone. Ja tutaj dzisiaj chciałbym Wam pokazać troszeczkę w inny sposób te fazy. Po pierwsze, wyodrębnijmy sobie tutaj dwie fazy główne. Pierwsza to będzie faza stabilnego wzrostu, a druga to faza stabilnego spadku. Te fazy będą otoczone fazami pośrednimi, czyli faza stabilnego wzrostu będzie poprzedzona fazą wejścia w trend wzrostowy, a na zakończenie fazy stabilnego wzrostu będziemy mieli fazę wyjścia z trendu wzrostowego i podobnie będzie z fazą stabilnego spadku, która będzie poprzedzona wejściem w trend spadkowy i będzie kończyła się wyjściem z trendu spadkowego. Jak widać, nie ma tutaj zidentyfikowanych faz konsolidacji. Te fazy pojawiać się będą głównie w fazach pośrednich, no ale też nie należy wykluczyć, że w fazach głównych też się na krótki moment pojawią. Faza stabilnego wzrostu i faza stabilnego spadku, tak jak mówiłem, to są fazy główne i one z reguły trwają dłużej niż fazy pośrednie. Gdy ten okres ich trwania zaczyna się skracać, no to występuje właśnie prawdopodobieństwo, że zaczynamy wchodzić w rynek konsolidacji. W 70% przypadków zmiany poszczególnych faz następują zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, czyli prawostronnie, i te zmiany odbywają się krok po kroku. To znaczy nie ma możliwości, żeby któraś faza była pominięta. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy na przykład dwie fazy występują w tym samym momencie i mogłoby to dawać wrażenie, że przeskoczona została któraś z faz, ale nie, to jest tylko takie wrażenie. Jeżeli rynek porusza się lewostronnie,
Najczęściej takie ruchy to mają charakter tymczasowy i maksymalnie po 2 fazach w kierunku lewostronnym kierunek zmian faz się odwraca i ponownie wracamy do ruchu prawostronnego. Zastanówmy się teraz, co może nam pomóc w identyfikacji poszczególnych faz przemiany trendu. Jeżeli wyobrazimy sobie, jak ten proces będzie przebiegał, to dojdziemy do wniosku, że proces musi być zainicjowany przez trend krótkoterminowy, który, jeżeli potrwa wystarczająco długo, na pewno wpłynie na zmianę trendu średnioterminowego. A ten z kolei po pewnym czasie będzie również wpływał na trend długoterminowy. Patrząc na ten obrazek, od razu możemy sobie tutaj już uzmysłowić, które linie Ichimoku będą dla nas użyteczne. Trend krótkoterminowy jest wskazywany przez linię Tenkan, trend średnioterminowy to będzie linia Kijun, a trend długoterminowy to linia SSB. Jeżeli zauważymy, że linie Tenkan, Kijun i SSB układają się tak jak na ekranie, to znaczy linia Tenkan będzie najwyżej, Kijun poniżej, a SSB będzie najniższą, to będzie oznaczało, że znajdujemy się w fazie stabilnego wzrostu. Tak jak mówiłem, faza stabilnego wzrostu jest fazą główną i trwa zwykle dłużej niż pozostałe fazy pośrednie, a cena ma tendencję do stałego wzrostu. Kupujący mają przewagę, jeśli na tym etapie 3 linie skierowane są do góry. Jak tu widać, jak na wykresie, nie zawsze będzie to możliwe. Linia SSB ma tendencję do poruszania się w ruchu bocznym, więc przyjmujemy, że stabilny wzrost będzie w momencie, jeśli co najmniej Tenkan i Kijun będzie wskazywał kierunek północny. Jeśli ten etap skończy się dość szybko, będzie to oznaczało, że wchodzimy w okres konsolidacji. Koniec rynku wzrostu będzie zainicjowany przez linię Tenkan, która przebije linię Kijun. Jest to już informacja, że rynek wzrostu może się skończyć. To jest pierwsza oznaka trendu wychodzenia z trendu wzrostów. Już tutaj można rozważyć w niektórych przypadkach zamknięcie pozycji. Jeżeli linia Tenkan nadal będzie spadała i przebije kolejną linię, czyli linię SSB, to będzie to już sygnał wejścia w rynek spadkowy. Ta faza trwa stosunkowo krótko. Jeżeli jednak ta faza druga, czyli koniec rynku wzrostów i wejście w rynek spadków będzie się wydłużała, no to oznacza, że wchodzimy w okres konsolidacji. Przebicie linii SSB przez Kijun będzie oznaczał, że wchodzimy w fazę stabilnego spadku. Kolejną fazę główną i tak jak poprzednio sprzedający będą mieli wyraźną przewagę, jeżeli linia Kijun i linia Tenkan będą skierowane w kierunku południa. Jeżeli ten etap skończy się dość szybko, będzie oznaczało to, że wchodzimy w okres konsolidacji. Odwrócenie trendu będzie przebiegało w sposób analogiczny. Ponownie linia Tenkan powinna zainicjować zmianę trendu i przejście do następnej fazy, przebijając kolejno Kijun, a następnie SSB. Przejdźmy teraz do przykładu praktycznego, jak zastosować wiedzę, którą wcześniej przedstawiłem. Mamy tu wykres dolar amerykański, jen japoński, wykres dzienny. Jeżeli spojrzymy, no to niestety linia SSB z uwagi na konstrukcję wskaźnika jest wysunięta o 26 okresów, więc relacje z Tenkanem i Kijunem będzie trudno nam obserwować.
Więc ja proponuję, żeby uruchomić jeszcze jeden wskaźnik Ichimoku, tym razem tylko zaznaczając linię bazową, na przykład o kolorze pomarańczowym, i linia bazowa, czyli linia Kinjun, i ustawić jej parametr 52. Wówczas to jakby wracamy z linią SSB do jej naturalnej pozycji. I teraz możemy obserwować właśnie, jak wzajemnie na siebie te linie będą oddziaływać. Widzimy, że w tym momencie linia Kinjun przebiła już linię SSB. Jest to już sygnał, że wchodzimy w fazę wzrostu. Linia Kinjun nadal jest poniżej SSB, więc poczekajmy, aż dojdzie do przebicia linii SSB przez linię Kinjun. Tu widać, że linie się pokryły i w tym momencie widać, że linia Kinjun przebiła linię SSB, także mamy teraz fazę stabilnego wzrostu. Linia Tenkan, licząc od góry, mamy linię Tenkan, linię Kinjun i linię SSB. Zaznaczmy sobie ten moment przebicia. I teraz zejdźmy na niższy time frame. Ja w tym przypadku zastosuję jednogodzinny i postarajmy się znaleźć miejsce, w którym otworzymy naszą pozycję. To jest wykres jednogodzinny. Na wykresie jednogodzinnym widzimy, że nie mamy jeszcze tutaj sygnału stabilnego wzrostu, czyli nie jesteśmy w fazie stabilnego wzrostu. A nie, w zasadzie to już tu jesteśmy tak naprawdę, przepraszam. W tym momencie, kiedy w tej linii to nie jesteśmy, natomiast tu już jesteśmy i praktycznie możemy już otwierać pozycję. Mamy tutaj linię Chikou Span powyżej ceny. Tu jest ten cross, czyli mamy Tenkan, Kinjun. No, otwórzmy tutaj sobie pozycję już w tym momencie. Pozycję długą. Stop loss sobie ustawmy gdzieś na końcu chmury. Tutaj na razie ustawmy jakąś kwotę, nie wiem, gdzie będzie ten. Będziemy obserwować po prostu w momencie, kiedy linia Tenkan przekroczy linię Kinjun, będziemy zamykać naszą pozycję. No i zobaczmy, jak się potoczy dalej. Widać, że cena ładnie nam rośnie. W tej chwili mamy lekki spadek, ale linie nadal ułożone są zgodnie. Troszkę przesunę. Tu nasz wykres. Nadal jesteśmy w fazie stabilnego wzrostu. Cena bardzo ładnie nam tu rośnie. Widać, że odbywają się jakieś tu drobne takie konsolidacje, ruch boczny ceny, ale to nie wpływa na ułożenie linii. W tym momencie linie się zetknęły, ale nie doszło jeszcze do przebicia, więc czekamy na rozwinięcie się sytuacji. Przesunę. Nasze TP też możemy sobie tutaj powiększyć. W tej chwili jesteśmy gdzieś koło 7. Zobaczmy, jak to dalej. Powróciliśmy do fazy stabilnego wzrostu, więc możemy kontynuować nasze wzrosty.
Widać, że to długi ruch. O, w tym momencie nastąpiło przebicie Kinjuna przez linię Tenkan, więc w tym momencie sobie zamkniemy tą pozycję. O, tutaj będzie to na tej świeczce. Więc z tego i zaznaczę tą świeczkę jeszcze tą linią. I teraz czekamy na ponowny. Najpierw sprawdźmy, czy na dziennym wykresie nadal jesteśmy w fazie stabilnego wzrostu. Tak, nadal widać, że linie są ułożone tak jak poprzednio, nic się nie zmieniło. Wracamy, czekamy na kolejny sygnał. Tutaj zarobiliśmy praktycznie 1 do 7. Bardzo ładny zarobek. Zobaczmy, jak to dalej się potoczy. Widać, że linia Tenkan zeszła niżej. W tej chwili, patrząc na płaskie Kumo, widać, że będzie tu cena konsolidowała. Chikou Spawn jest również pod ceną, więc to też jest tutaj takim bezpiecznikiem dla nas, kiedy wejść w pozycję. Czekamy na powtórne wejście w fazę stabilnych wzrostów. Na razie nie otwieramy pozycji. Widać, że tu cena spada. Linia Kinjun została już przebita przez linię Tenkan. Czyli wychodzimy w rynek wzrostów po przebiciu SSB. Czekamy teraz na przebicie. Znowu zeszliśmy niżej, także nie otwieramy pozycji. Spójrzmy, jak sytuacja na wykresie dziennym. Bez zmian. Nadal czekamy na sygnał. Tu wychodzimy z fazy spadków. W tym momencie linia Tenkan zaraz powinna przebić tutaj linię SSB, czyli wchodzimy w rynek wzrostów i w tym momencie, kiedy linia Kinjun przebija nam linię SSB, powinniśmy otworzyć pozycję. To będzie mniej więcej na tej świeczce, a nawet na tej wcześniejszej, nie, na tej świeczce, czyli znowu otwieramy pozycję długą. Stop loss ustawmy sobie bezpiecznie pod linią Kinjun. No i zobaczmy, jak się to potoczy. Płaskie Kumo sygnalizuje, że cena będzie się przez pewien moment poruszała ruchem bocznym, ale linie nadal wskazują, że jesteśmy w fazie stabilnych wzrostów. Widać, że tutaj się linie połączyły, ale to linia Tenkan jeszcze nie przybiła. Wchodzimy ponownie w fazę stabilnych wzrostów. Przesunę sobie tutaj to dalej.
Tu się Kijun odbił od linii SSB. Ta faza stabilnego wzrostu byłaby, znaczy ten trend byłby wzrostowy silniejszy, jeżeli linie byłyby cały czas skierowane do góry. Widać, że tu są okresy, kiedy cena konsoliduje. Zakończmy sobie tutaj, znaczy przesuńmy sobie jeszcze tutaj, zobaczmy. Nastąpiło przebicie. W tym momencie zamykamy naszą pozycję. No, mamy tu 2,91, czyli prawie 1:3. To już wszystko, co chciałem przedstawić Wam w tym filmie. Jak widzicie, zidentyfikowane poszczególne fazy trendu mogą być pomocne w naszym tradingu. Niekoniecznie musicie stosować metodę, którą tutaj przedstawiłem na niższych timeframe'ach. Możecie korzystać ze swoich sygnałów. Ważne jest tylko, aby zidentyfikować główne fazy trendu, czyli fazę stabilnego wzrostu, w której będziemy później szukać tylko sygnałów na buy, lub też fazę stabilnych spadków, w których będziemy szukali sygnałów na sell. W kolejnym filmie pokażę Wam, jak Ichimoku sygnalizuje nam transformację trendu. Dzisiaj to już wszystko, tak jak powiedziałem, i jeszcze raz zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję.